Cześć! Dziś będę mówiła o minusach życia w Holandii, bo Holandia jest często też porównywana do Niemiec, w których jest podobno koszt życia tańszy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to nie mam doświadczenia, bo nigdy nie mieszkałam w Niemczech. Natomiast wiele razy ludzie porównują tutaj te dwa kraje. Natomiast nie o tym jest dzisiejszy odcinek. No a ja będę mówiła o minusach życia w Holandii, bo też nie wszystko mi się tutaj podoba. No i pierwszy taki podpunkt to jest pogoda, bo ta pogoda, ja nie chcę też mówić, że ona jest zbliżona do polskiej, bo wiele osób może się ze mną nie zgodzić. W Holandii na pewno zdecydowanie częściej wieje. Myślę, że jest to taki dość wietrzny kraj. I też często pada, albo na przykład jest w prognozie pogody, że ma być słonecznie i rano jest słonecznie, a nagle po chwili pada deszcz. Albo w prognozie pogody macie, że będzie słońce cały dzień, a pada cały dzień. Także ta pogoda jest taka trochę nieprzewidywalna. Jeżeli chodzi o wiosnę i lato, to ja w sumie tutaj lubię lato i wiosnę. Natomiast zima jest taka, że nie ma tutaj śniegu. Nie ma śniegu, generalnie macie jakieś tam kilka dni na krzyż, gdzie popada w ciągu zimy, więc jeżeli ktoś bardzo lubi śnieg i lubi tą taką polską zimę, gdzie często pada, no to tak, to tutaj może tego śniegu mu brakować. Natomiast ja akurat, jeżeli chodzi o zimę, to mam, mówiąc brzydko, wywalone, bo jest to pora roku, która po prostu dla mnie mogłaby nie istnieć. Nie znoszę jej, czy to jest Polska, czy to jest Holandia, nienawidzę zimy. No. Druga rzecz, o której powiem, to jest jedzenie. Bo jeżeli chodzi o jedzenie, to mam wrażenie, że w Holandii to jedzenie jest takie mocno przetworzone. Nie wiem, czy dobrego określenia użyłam, bo nie jestem dietetyczką i też się na tym nie znam, ale mam wrażenie, że to jedzenie tutaj naprawdę jest jakieś takie mocno przetworzone, mało naturalne. Tak jak u nas, no dużo rzeczy mamy takich jakichś swojskich i na przykład jest też tutaj według mnie większy wybór nabiału. To zauważyłam, bo jak idzie się do polskiego sklepu, a holenderskiego, to widać tą różnicę, że mamy też większą różnorodność nabiału, to jest moja taka opinia, więc jakichś tam serków, jogurtów i tak dalej. Jogurtów w sensie takim, że właśnie mamy te nasze jogurty, no jogurty, wiadomo, już mówiłam, ale twarożki jakieś takie w różnej formie te twarożki, tak? Serek wiejski, jakiś taki twaróg kruszony i tak dalej, no różne odmiany, teraz nie będę wymieniać. Natomiast w Holandii tak tego nie zauważyłam. Nie zauważyłam też, żeby mieli maślankę, mają kefirę, ale maślanki nie znalazłam. No i też bardzo mają słodkie słodycze. To jest po prostu ja, która kiedyś bardzo dużo słodyczy jadłam, teraz już staram się ograniczać, chociaż nadal lubię. Ale nawet ja, lubiąca słodycze, mam swój limit cukru. Tutaj po prostu kupując ciasto czy cokolwiek, tort, to wszystko jest takie słodkie, aż za mocno, za dużo. My jak kupujemy te słodycze typu czekolada czy ciasteczka, to one mają tego cukru sporo, ale jest jakaś taka różnica w tym limicie, jeżeli chodzi o słodkość. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, to zdecydowanie bardziej uważam, że o wiele lepsze jest to polskie jedzenie. Jeżeli chodzi o takie nieprzetworzone, bo tutaj pójdziemy do sklepu, to możemy kupić gotowe ziemniaki, jakieś tam już przyprawione czymś, gotowe różne dania, no bardzo dużo rzeczy jest takich przetworzonych. No a w Polsce jest jednak tak bardziej różnorodnie i bardziej naturalnie według mnie. Aczkolwiek ja nie jem mięsa, więc moja dieta trochę inaczej wygląda. I może to, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale według mnie no, polskie jedzenie pod wieloma względami jest lepsze. Kolejna kwestia to jest wiekówka, czyli wypłata. Może być tak, że osoba, która ma 15 lat, ma o wiele mniejszą stawkę niż osoba, która ma tam powyżej 21 lat i też zarabia i na przykład oni wykonują identyczną czynność, a mają po prostu inną tą stawkę i to jest takie troszkę niefajne, nie fair.
Więc ta wiekówka może być bardzo zniechęcająca też dla osób, które tutaj chcą przyjechać w takim młodym wieku, na przykład chwilę po maturze. Nie do końca ta wiekówka jest dobra, więc uważam, że to jest minusem, że właśnie mogą wykonywać dane osoby taką samą czynność, ale jest różnica wieku, no i ta stawka jest inna i to jest takie troszkę nie fair. I uważam, że to jest dużym minusem tutaj. No i to, na co najczęściej bardzo wielu Polaków, nie tylko Polaków, narzeka, to są mieszkania. Ten rynek nieruchomości, ponieważ jeżeli chodzi o mieszkania, to jest bardzo wielu chętnych, a mało jest dostępnych mieszkań, albo w ogóle mało jest budowanych mieszkań, w sensie budowanych budynków na po prostu miejsca do zamieszkania. I to jest tak tutaj dosyć spory problem. I też to, że poza tym, że jest mało tych mieszkań, to minusem jest też to, że te mieszkania są tutaj drogie, jeżeli chodzi o wynajem, więc jestem mega zadowolona z tego, co my posiadamy aktualnie. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, no to tutaj ceny wynajmów są naprawdę spore. I też wiem, że to tak naprawdę zależy od tego, w jakim regionie Holandii wynajmujecie, bo są regiony podobno, w których jest taniej, ale to tak tylko słyszałam od ludzi, nie znam się dokładnie, nie jestem maklerką. Natomiast tak, to jest duży minus. No i ostatni podpunkt, który może nie każdemu się spodobać i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to jest moja taka opinia. Duża ilość Polaków. W takim sensie, że nie mam nic do naszego narodu, spokojnie, aczkolwiek nie lubię tego, że na przykład Polacy tutaj przyjeżdżają i narzekają. To mi się nie podoba, Holandia jest do dupy, kraj ćpunów i syfu i w ogóle. I ta praca jest taka głupia, jeszcze za taką małą stawkę mi dają. Ja mam takie wtedy taką myśl w głowie, chłopie, nie gadaj do mnie, nie? Po prostu skończ. Bo ja rozumiem, że Holandia nie każdemu może się podobać i że narzekanie jest sportem narodowym Polaków. Ale kurde, nie podoba Ci się tutaj, nie pracuj tutaj, nie wiem, pojedź sobie na przykład do Niemiec i bądź bliżej domu. Ale nie lubię strasznie takiego narzekania, jeszcze takiego ciągłego narzekania, bycia agresywnym, przeklinania do tego, psioczenia na ludzi, czy też bycia agresywnym do ludzi. Nie lubię takiego zachowania. I bardzo mi się to nie podoba, to jest według mnie takie bycie toksycznym. I naprawdę, generalnie mam takie podejście, skończ człowieku, nie podoba Ci się, idź sobie po prostu stąd. Nie mam ochoty przebywać w towarzystwie takich ludzi, a zdarzają się tacy ludzie w pracy. No i to tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o tych minusach, które wymieniłam. Jakie są według Was jeszcze inne minusy, które tutaj występują, co Wam się jeszcze nie podoba w Holandii. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!